I komunikacja publiczna wyglądała za komuny tak, że był po prostu jeden tam kanał telewizyjny, tam, czy tam ile ich tam było, mało, i szedł od góry przez wąską grupę ludzi do całego narodu przekaz, komunikacja, energia oparta na propagandzie, bo to wtedy był Mhm. szczyt propagandy. Czyli społeczeństwo Mhm. miało taką trochę schizofrenię poznawczą, bo wiedziało, jak jest dookoła i odbierało informację, z której się albo śmiali, albo smucili, bo to po prostu była propaganda. Potem była Mhm. ta transformacja ustrojowa, okrągły stół i to wszystko po tym, co ma też wiele takich warstw. I ten przekaz jakby się rozszerzył, czyli powstały prywatne koncerny telewizyjne, radiowe, Polsaty, TVN-y, RMF FM, Radio Z, czyli znowu było tak, że grupa, wąska grupa ludzi, która miała nad tym kontrolę, mówiła do narodu i to były ich po prostu jakieś tunelowania świadomości, oparte często na jakichś koneksjach politycznych, na jakimś tam kontrolowaniu narracji społecznej, programowaniu i to trochę się rozszerzyło. Już nie było takiej propagandy jawnej, tylko niby to było już w nowym duchu, prawda i rozwój i tak dalej, ale była w tym manipulacja też i propaganda już taka subtelna i wielokanałowa. No i teraz dzięki internetowi zaszła taka zmiana, gdzie te Mhm. stare metody, te odgórne, ta energia, sam ruch energii, jak się wczujemy w potencjały energetyczne, ta energia właśnie płynąca z góry na naród, który to odbiera i jakby w to wierzy lub coraz mniej wierzy, to już wygasa i to widzimy poprzez właśnie kryzys mediów mainstreamowych, co ta kampania to jakby mocno unaoczniła i teraz wchodzimy w fazę, gdzie komunikacja jest oddolna, czyli te pojedyncze jednostki w narodzie, wiesz, tworzą swoje podcasty, swoje kanały, piszą komentarze, są jakieś fora, nie fora, gdzie naród Mhm. zaczyna się między sobą komunikować oddolnie, czyli ten ruch energetyczny się zmienia, już nie płynie z góry Mhm. przez wąską grupę do narodu, tylko pomiędzy narodem, czyli tak na poziomie horyzontalnym się rozchodzi, wytwarza, tam powstają pewne treści i z tego coś nowego dopiero wkrótce wyrośnie, nie? No i z perspektywy, Mhm. wiesz, naszych przodków, jestem sobie w stanie wyobrazić, że ktoś, kto na przykład żył w czasach zaborów, tam wiesz, lat temu prawie tam 200 około, tam Mhm. no, nie więcej, Tak, no. gdzie się wtedy, wiesz, trzeba było po polsku gdzieś tam w podziemiu mówić, ten język tam po prostu kultywować, żeby on nie zginął i po prostu nie można było jakoś między sobą rozmawiać, no to ktoś taki, albo my sami wtedy żyjący w cieleniu innym wtedy, tak też pewnie było, marzyliśmy o takich czasach, żeby to, co jest teraz, żeby nawet sobie tego nie mogliśmy w stanie wyobrazić, no bo Mhm. internet, wiesz, Mhm. prąd, Mhm. czy telewizja, tak dalej, ale jakbyśmy mieli wtedy wgląd w to, że teraz jako Polacy możemy, każdy ma głos oddolnie, wiesz, swój wpuszczać w świat, no to właśnie to, wiesz, to byłoby, no to było piękne by wtedy, nie, taka wizja. Mhm. I właśnie ta autentyczność. W przepływie z Kamilem Mierzeniem. Zmęczenie tym wszystkim i jakby już takie uświadomienie sobie, że trzeba znaleźć inne sposoby, żeby tutaj jakoś organizować życie społeczne, bo to się nie sprawdzało. Już kiedyś się sprawdzało, ale już się nie sprawdza to, co było, no to wtedy Mhm. właśnie ta furtka i się otworzy, żeby tutaj oddolnie ludzie poprzez swoją, wiesz, tą kreatywność, intuicję, połączenie z tą inteligencją wprowadzali te nowe struktury. Oczywiście też korzystając z narzędzi typu AI, żeby to połączyć, nie? Bo możesz Mhm. sobie coś fajnego Mhm. tam ściągnąć z tej matrycy tutaj boskiej, a potem możesz sobie to tam w AI jakoś też, wiesz, nadać temu pewną strukturę, czy po prostu jakoś tam to ułożyć sobie, nie? Więc tutaj to będzie w połączeniu moim zdaniem z AI, no bo no, innej opcji nie ma, bo już to AI już jest, więc no już będzie, nie? Więc żeby Mhm. tylko to fajnie używać, nie? Więc to jest taki też tutaj mój punkt widzenia, jak można sobie w tym świecie fajnie egzystować i fajnie tworzyć, ale kwestia, żeby też najpierw wewnętrzne blokady, nie? I tą podświadomość tutaj tak dostroić i otworzyć, żeby to było możliwe, nie? Żeby nie było tego zamknięcia i też jakiegoś takiego sabotażu, czy niewykorzystania pewnego potencjału, który się tutaj teraz fajnie otwiera przed ludzkością, nie? Dziękuję Ci, że jesteś. Daj znać w komentarzu, co myślisz. Twoja opinia jest dla mnie ogromnie ważna. A jeżeli podoba Ci się to, co robię, zostaw lajka i zasubskrybuj mój kanał. Więcej znajdziesz w opisie pod filmem. Miłego oglądania. Też to się dzieje po prostu i to Mhm. moim zdaniem to się wydarzy i tak, nie? Bo to Mhm. widać, że już są za nami pewne fazy początkowe, takie zwiastuny tego i że to już w tym kierunku idzie, więc tutaj życie będzie płynęło
I tam moim zdaniem, niezależnie co tam w świecie sobie ludzie będą po staremu wymyślać, czy jak będą chcieli tą kontrolę utrzymywać, czy tkwić w starym, to i tak się wydarzy już, nie? Bo to Mhm, po mhm. prostu jest sama ewolucja. Tak. I to, co powiedziałeś, no, że to jest jakby, no, człowiek by nie wymyślił prądu, nie? W sensie albo jakichś takich wynalazków, że jest takie coś, co jest w ogóle w powietrzu i wsadźmy to do kontaktu i to będzie robiło nam światło. Nie? Znaczy, wiesz, No. ja nie wiem jakby, jaka tam była, że tak powiem, droga do tego dojścia. Natomiast to dla mnie to niewątpliwie musiało być jakieś objawienie, żeby ktoś w ogóle na to wpadł, że może tak być, nie? Mhm. Że to jakoś, że prawda? Że Tak, to ale wiesz, gdzieś po czasie to się wydaje takie jakby oczywiste, bo to już w tym żyjemy, nie? Ale weź sobie to no wyobraź no tak, przed, jak ale to się. właśnie Tak samo jakby taki wziąć tak Skype, nie? tak Komunikacja internetowa, no to wiesz, no tak. żyjesz tym, to normalne, dzwonisz tam sobie 100 kilometrów dalej, czy 1000, ale weź, powiedz to ludziom przed odkryciem prądu, że w ogóle, jak oni nawet prądu nie byli w stanie wyobrazić sobie to, co mówisz, a jeszcze im, wiesz, komputer wtedy wytłumacz i że będziesz mieć ekran jakiś, czym ten ekran jest i sobie będziesz widzieć kogoś, kto jest w innym kraju i będzie ci mówił, nie? Co u niego. No to jest w ogóle Dokładnie. jazda. Tak, ja w ogóle ostatnio też miałam taką rozmowę, że tak jakbym miała się cofnąć na przykład, nie wiem, te 500 lat i wytłumaczyć ludziom, internet, nie? Że albo tak jak my sobie tutaj gadamy, że wyobraź sobie taki obraz, nie? No bo obraz to już obrazy były i wyobraź sobie, że ten obraz po pierwsze się rusza, po drugie tam jest osoba, która jest w ogóle na drugim końcu świata, nie? Że to jest w ogóle Tak, i tak, tak, no. niesamowite. Tak samo moim zdaniem teraz na przykład nie jesteśmy sobie, znaczy już jesteśmy, ale mało jeszcze kto jest, ale to już jest w przestrzeni, wyobrazić jakby nowych struktur politycznych, bo my Mhm, dalej jako ludzie myślimy z tym, że wygra znowu, na przykładzie Polski, ta jedna czy druga mhm, partia, ten czy drugi lider i wiesz, boimy się tego, że będzie tak jak było poprzednio i jakby myślimy tą przeszłością, umysłem, ale też nie widzimy tego, że teraz tak się ten jakby medialny rynek zmienia, w sensie oddolny, że jakby to mhm, idzie już w internet, że ten mainstream stary, radiowo-telewizyjny po prostu już przestaje się liczyć i wchodzą też te algorytmy AI i tak naprawdę w przeciągu, nie wiem, nawet roku, czy 2, czy 5, jeżeli będziemy jako społeczeństwo świadomi, to możemy stworzyć taką medialną tutaj przestrzeń w Polsce, gdzie będzie na przykład każda wypowiedź polityka analizowana pod kątem, czy to była manipulacja, ile w tym było prawdy, rozkładana na czynniki pierwsze pod kątem psychologicznym, socjotechnik, będą jakieś mhm, platformy prowadzące rankingi, który ma najwyższy procent wiarygodności, który najbardziej spełnia obietnice, czy partia, czy polityk, który właśnie ten. I możemy tak to rozbudować, że de facto człowiek, który będzie chciał wchodzić w politykę, jeżeli będzie miał te intencje takie stare, żeby tam, wiesz, kontrolować, czy władza, tak dalej, to nie będzie mógł tego zrobić, nawet się nie będzie pchał, bo wie, że z tym nie przejdzie po prostu, bo będzie już taka przestrzeń medialno-komunikacyjna i świadoma na poziomie narodu, że każdy będzie po prostu z wszystkiego rozliczany i będzie musiał służyć narodowi, nie? I my mhm, zamiast się skupić na tym, żeby tego typu rzecz rozwinąć, a ona się rozwinie, bo to już jest w polu i to już się dzieje i są początki, o tym też będę filmy swoje nagrywał wkrótce, to my dalej myślimy, a co jeżeli ten jeszcze będzie rządził przez lat 10, starszy pan, jeden czy drugi, wrócą stare układy i my dalej się w tym tutaj, wiesz, wyobraźni swojej zamykamy i nie mhm, możemy sobie wyobrazić, tak jak właśnie kiedyś ludzie tego prądu czy internetu, tego typu, wiesz, no, relacji, komunikacji, struktury społeczno-polityczno-medialnej w Polsce, gdzie to wszystko oddolnie już idzie i de facto, wiesz, widz weryfikuje wszystko i polityk po prostu nie może nic zrobić, po prostu wbrew takiego, wiesz, tutaj ciemnego, manipulacyjnego, bo to od razu będzie rozliczane i po prostu się będzie przestawał liczyć wtedy, będzie z gry wypadał, nie? I mhm, tylko tacy mhm, ludzie, którzy będą po prostu z dobrymi intencjami, będą w stanie wejść do polityki, bo nie będzie innej opcji, nie? Więc my możemy to oddolnie zrobić jako społeczeństwo, więc i to takich przykładów, to jest tylko polityka, ale to z każdą dziedziną, z edukacją, z mhm, ekonomią, z wszystkim, nie? Ze zdrowiem, służbą zdrowotną, możemy też tutaj sobie teraz stworzyć przy tych narzędziach, przy tej otwartości naszych umysłów już, nie? No i to będzie szło w tę stronę. To też się wydarzy i wkrótce po prostu obudzimy się w tym, że to już jest, nie? Moim zdaniem. I już są tego, wiesz, pierwsze takie tutaj zwiastuny, że to idzie w tym kierunku, nie? mhm. No bardzo ciekawe, takie, no.
No, ciekawa jestem, jak to w ogóle, no bo to co teraz powiedziałeś, to jest takie no, bardzo możliwe i jakby tutaj już ta technologia jest. No, bo też mi się przypomniał, widziałam taki film jakiś czas temu dokumentalny na temat tego, że ta sztuczna inteligencja gdzieś tam chodziło o strukturyzowanie pewnych rzeczy. To było na przykładzie akurat nauczycieli, że wiesz, że są pewne algorytmy. Nie, to nie było jeszcze, przepraszam, to nie było ze sztuczną inteligencją, bo to jeszcze nie było, bo to było parę lat temu. Natomiast to było a propos algorytmów, że tak jak dzieci teraz się uczą w klucz, żeby się wpasować, wiedzą, tak oni wpasowywali kompetencje nauczyciela w jego ocenę. Mhm. Wiesz, o co chodzi, że chodzi o Tak, tak, tak. automatyzację po prostu pewnych rzeczy. I okazało się, że de facto ten e, najlepszy nauczyciel, który był według uczniów taki najbardziej ludzki, najbardziej, że tak powiem, docierający gdzieś tam do tych dzieci, według tych algorytmów został wyrzucony z pracy, bo nie spełniał tych kryteriów jakichś tam. Nie? Więc Mhm. to było tutaj bardziej pod tym No to kątem. kwestia, jakie ustawisz kryteria, nie? Bo to Tak, jaką tak, masz świadomość, bo dokładnie. stara Mhm, świadomość będzie miała inne kryteria, a nowa inne, nie? Więc to też jest. mhm, mhm. No, No. więc, To w tym y, kierunku więc będzie szło, nie? mhm, I wiesz, też społeczeństwo będzie z biegiem lat i te starsze wymierać, młodsze będzie rosnąć, a młodsze jest jakby już mhm, bardziej obeznane w tym świecie tutaj internetowym, starsze mniej, więc rola telewizji będzie spadała, no bo to głównie już starsi ludzie oglądają i telewizja będzie musiała, ta mainstreamowa, albo za tym nadążyć i też stać się taka w sensie przekazu, jakby sposobu funkcjonowania, jak w internecie pewne kanały, czy tam podcasty, czy to, co mhm, będzie rosło dopiero się to otwiera, albo będzie, albo naturalnie, jak tego nie zrobi, to po prostu wymrze, bo nikt jej nie będzie oglądał, nie? No i mhm, ja to tak właśnie widzę, że to jest, że teraz że już ta kampania wyborcza otworzyła te okno, bo tam już były pierwsze takie wydarzenia po raz pierwszy w historii jakby rynku medialnego też. Na przykład to, że chociażby ten Sławomir Mencen po pierwszej turze zaprosił do siebie dwóch kandydatów na swój kanał na YouTubie i to było po raz pierwszy transmitowane przez wszystkie telewizje, nie? Więc to był pewien przełom. Więc to było pewne otwarcie, które się będzie stawało potem normą. Po drugie, to było też w tym pewien przełom, że obydwoje kandydatów musieli do niego przyjść, mimo że nie chcieli, bo wiedzieli, że jak nie przyjdą, to przegrają wybory, jak się nie zjawią. Więc to była pierwsza sytuacja, kiedy polityk już był a, zmuszony coś zrobić wbrew sobie, pójść w pewną dynamikę internetu, ludzi, wbrew sobie po prostu. Więc to był ten zwiastun tego, że to będzie wkrótce normą, że politycy będą zmuszeni po prostu przed społeczeństwem jakby się prezentować w taki sposób, gdzie nie będą mogli w pełni, wiesz, po staremu funkcjonować, nie? Więc tu już są pewne wyłomy, nie? No, chociażby mhm, też było to, że w kanale Zero tym na YouTubie po raz pierwszy był każdy kandydat zaproszony przed mhm, pierwszą turą na 2 czy 3 godziny rozmowy, mógł się wypowiedzieć, co się wydaje być normą w normalnym państwie. To przecież każda telewizja publiczna powinna od zawsze takie coś robić, że jest kandydat, wszyscy, co kandydują, przychodzą i mają czas, żeby się wypowiedzieć. Tego nie było, tylko były zawsze jakieś w telewizji debaty śmieszne, gdzie masz pół debaty, minuty nie? pół No, minuty na tak. odpowiedź. No Mhm, i po raz mhm, pierwszy w przestrzeni internetu takie coś było i otworzyło to ludziom oczy, że wow, to jest po prostu normalność, nie? Tak powinno mhm. być. I tu już zachodzi zmiana nie tyle co w strukturze jakby medialnej, ale w ludzkich umysłach, że ludzie widzą jakiś kierunek, nie? Inaczej. No i Mhm, to była pierwsza kampania moim zdaniem, też o tym film nagram w przyszłości wkrótce. Mam już porobione właśnie takie notatki, tych podpunktów więcej, gdzie się mhm, pewne okna, jakby pewne linie czasowe otworzyły, związane z przyszłością, jeśli chodzi o media, o politykę, gdzie to będzie szło w tym kierunku coraz szybciej, nie? Więc to mhm, już się po prostu rozpoczyna i to najbliższe te kilka lat to będzie totalna zmiana tego, nie? I to, co teraz jest, to już po prostu będzie relikt przeszłości, moim zdaniem. Przy tym tempie zmian i też przy tym tempie, jak to AI się rozwija, no to już, i jak też ludzkość dojrzewa, i jak ta świadomość teraz rośnie, no to będą mega mhm. ciekawe czasy, nie? To ja teraz sobie pomyślałam, może na naszych kanałach też będziemy gościć, zamiast my tutaj sobie gadać między sobą, będziemy gadać z tymi,
z politykami. To To, wie. no wiesz, jak będziesz miała taką tutaj wizję, to się będzie działo. Ja myślę, że w ciągu maksymalnie 5 lat język świadomości, może nie samej świadomości, czy tam duchowości, ale bardziej taki psychologiczny język, Mhm, jeżeli teraz to tam gdzieś może jest 10% przestrzeni internetowej, ale widać, że na takich kanałach, wiesz, dużych, które się zajmują tematykami ogólnymi, lifestyle'owymi, czy tam mhm, nieświadomościowymi, to widać, że powoli też są goście zapraszani, wiesz, z psychologii, jakieś tam mhm. depresje, uzależnienia, Tak. jakby ten język psychologii wchodzi, no to ja obstawiam, że też pewne konflikty czy kryzysy bardziej, które są teraz w świecie, y, czy w Polsce, czy w ogóle w świecie, one siłą rzeczy pokażą, że z ludziom coś się dzieje takiego, że jakby nie nadążają za rzeczywistością i też pewne takie dysfunkcje na poziomie gdzieś psychiki są, emocjonalności i to przekieruje też uwagę na jakby język emocjonalny, psychologiczny w Mhm, społeczeństwie, no to obstawiam, że w ciągu, nie wiem, do 5 lat, 3-5 lat y, mainstream internetowy będzie operował na poziomie języka świadomości już nie w procentach 10, ale 40-50, nie? To jest maksymalnie mhm, 5 lat moim zdaniem, nawet szybciej może to być w ciągu 3 lat, nie? I pewne tematy, no głównie w kontekście tego, co się dzieje na poziomie społeczeństwa, czyli jak teraz mamy polaryzację tą polityczną, nie tylko pewne kryzysy, to pewne tematy będą po prostu siłą rzeczy jakby przestrajać ludzkość na to, żeby spojrzała na tą warstwę psychologii już, nie? No i poprzez psychologię, psychologia będzie pomostem między tym językiem starym, a językiem już nowej świadomości. To będzie psychologia pomostem moim zdaniem, nie? I to, mhm, wiesz, te rzeczy typu, wiesz, manifestacja, tego typu, te też już wchodzą, te pojęcia mocno gdzieś w tak. mainstream, nie? Powoli, więc no, teraz będą ciekawe te lata, bardzo ciekawe, bo tu już widać, że pewne hamulce, pewne blokady puściły, nie? I to będzie bardzo Mhm, szybko teraz szło i no nic, tylko żyć w tych mhm. takich czasach, nie? Fajnie, więc to jest Tak, niesamowite. tak. Bardzo ciekawe, co to nam się tutaj e, urodzi w tym nowym świecie naszym. No, No właśnie, więc tutaj trzeba robić to, co czujemy w sercu, nie? Bo to też jest ten czas, gdzie jakby te nowe projekty, nowe idee, nowe wizje będą wchodziły w społeczeństwo. Każdy ma jakby swoją taką tutaj dziedzinę, swoją ścieżkę, swoje tematy. I właśnie grunt to jest to, żeby pozwolić temu w sobie, nie? Jakoś dojrzeć i po prostu dojść do głosu, nie? I mieć tą odwagę w sobie, żeby to robić, nawet jak to czasami może trochę nie wiem, czas wyprzedać, czy coś takiego, po prostu nie być takie jeszcze, wiesz, do końca nie, zrozumiane, popularne, bardzo no, takie, wiesz, inne, nowe, wiesz, oryginalne, nie? mhm. No, ale jak to czujemy w swoim sercu, to jest właśnie ten czas, nie? Że, żeby to robić, no bo znowu to się dzieje, wiesz, ponad nami, ten proces, te życie płynie, i Mhm. jak ten prąd był odkrywany, internet powstawał, no to teraz też przez nas, przez ludzi się nowe tutaj jakieś wzorce, nowe idee będą manifestować, nie, w świecie, więc pozwolić sobie po prostu na to moim zdaniem, nie? I gdzieś Tak. wyjść z jakichś takich własnych blokad, czy też z wątpliwości, niskiego poczucia własnej wartości, czy tego Mhm. typu rzeczy, które też czasami hamują człowieka albo zniechęcają, nie? No i będzie dobrze wtedy, po prostu to będzie szło wszystko zgodnie z ewolucją. Tak, bo dla każdego jest miejsce. Każdy Mhm. tutaj jest z jakiegoś powodu. Każdy tutaj ma swój kawałek, swój Tak, puzelek. Ja też sobie uwielbiam tak na to patrzeć, nie? Że ja jestem tutaj puzelkiem w tej układance i beze mnie ten obraz nie byłby pełny. tak, I tak, to tak. sobie przypominać, nie? Bo w tym starym paradygmacie to rzeczywiście, gdzie ta konkurencja, tak, że o, ja tutaj, a to już robią, to ja już nie będę tego robić, nie? Mhm. I takie rzeczy, nie? Więc też wychodzenie do świata po prostu z tym, co się ma, jakie się ma. Zobacz, no ty też jakbyś siedział cały czas w szufladzie ze swoimi tymi notatkami i nie zaczął pisać bloga, nie zaczął nagrywać, czy tak jak ja, że po prostu nie zaczęłam nagrywać. Tak jak to jest, tak, że to nie jest idealne, ja nie mam studia super hiper i też może być, tak, i też możemy, dajemy sobie to prawo być Mhm. nieidealnymi. Em, I uważam, że od tego się zaczyna, tak? Od tego wyjścia po Tak, prostu z tym, co się ma, z takiej, wiesz, w takiej
niewinności, w takiej vulnerability, czyli w takim, no, jak to się mówi, w takiej wrażliwości, w takim, em, nie? Że w takim pokazaniu siebie niemalże w nagości, tak? Jestem taka, Tak. jaka jestem. Po Autentyczność, nie? prostu. Autentyczność. Autentyczność, tak, tak, tak. Mhm. I Tak. tyle, tak? I w tym się zakotwiczać, tak? Bo w tej autentyczności jest i szukanie też tego w sobie, no bo zobacz, ile my sobie masek tych uwarunkowań, programów ponakładaliśmy, że musi być jakoś, żeby w ogóle móc gadać, nie? Że Tak, my tak, tak. powinniśmy tak naprawdę skończyć wyższe studia i najlepiej to profesurę z jakiegoś tam zakresu, żeby w ogóle móc tutaj się wypowiadać. Tak, Nie. ale wiesz co, tutaj kluczowe jest moim zdaniem w ogóle zrozumienie, w jakim my teraz żyjemy momencie ewolucyjnym pod kątem komunikacji wzajemnej, bo Mhm, zobacz, cofnijmy się lat do tyłu i jeszcze 40, tam końcówka komuny, nie? To mhm, jak spojrzysz na państwo, to się skupmy na Polsce, no Polakami jesteśmy, mhm, jako na pewien fraktal, na pewną taką wspólnotę, którą tworzy milion różnych, wiesz, miliony różnych ludzi, czyli świadomości, mhm, takich punkcików, i komunikacja publiczna wyglądała za komuny tak, że był po prostu jeden tam kanał telewizyjny, tam, czy tam ile ich tam było mało, i szedł od góry przez wąską grupę ludzi do całego narodu przekaz, komunikacja, energia oparta na propagandzie, bo to wtedy był mhm, szczyt propagandy. Czyli społeczeństwo mhm. miało taką trochę schizofrenię poznawczą, bo wiedziało, jak jest dookoła i odbierało informację, z której się albo śmiali, albo smucili, bo to po prostu była propaganda. Potem była Mhm, ta transformacja ustrojowa, okrągły stół i to wszystko po tym, co ma też wiele takich warstw. I ten przekaz jakby się rozszerzył, czyli powstały prywatne koncerny telewizyjne, radiowe, Polsaty, TVN-y, RMF FM, Radio Z, czyli znowu było tak, że grupa, wąska grupa ludzi, która miała nad tym kontrolę, mówiła do narodu i to były ich po prostu jakieś tunelowania świadomości, oparte często na jakichś koneksjach politycznych, na jakimś tam kontrolowaniu narracji społecznej, programowaniu i to trochę się rozszerzyło. Już nie było takiej propagandy jawnej, tylko niby to było już w nowym duchu, prawda i rozwój i tak dalej, ale była w tym manipulacja też i propaganda już taka subtelna i wielokanałowa. No i teraz dzięki internetowi zaszła taka zmiana, gdzie mhm, te stare metody, te odgórne, ta energia, sam ruch energii, jak się wczujemy w potencjały energetyczne, ta energia właśnie płynąca z góry na naród, który to odbiera i jakby w to wierzy lub coraz mniej wierzy, to już wygasa i to widzimy poprzez właśnie kryzys mediów mainstreamowych, co ta kampania to jakby mocno unaoczniła. I teraz wchodzimy w fazę, gdzie komunikacja jest oddolna, czyli te pojedyncze jednostki w narodzie, wiesz, tworzą swoje podcasty, swoje kanały, piszą komentarze, są jakieś fora, nie fora, gdzie naród mhm, zaczyna się między sobą komunikować oddolnie, czyli ten ruch energetyczny się zmienia. Już nie płynie z góry mhm, przez wąską grupę do narodu, tylko pomiędzy narodem, czyli tak na poziomie horyzontalnym się rozchodzi, wytwarza, tam powstają pewne treści i z tego coś nowego dopiero wkrótce wyrośnie, nie? No i z mhm, perspektywy, wiesz, naszych przodków, jestem sobie w stanie wyobrazić, że ktoś, kto na przykład żył w czasach zaborów, tam wiesz, lat temu już prawie tam 200 około, tam mhm. no, mniej więcej, Tak, no. gdzie się wtedy, wiesz, trzeba było po polsku gdzieś tam w podziemiu mówić, ten język tam po prostu kultywować, żeby on nie zginął i po prostu nie można było jakoś między sobą rozmawiać, no to ktoś taki, albo my sami wtedy żyjący w wcieleniu innym wtedy, tak też pewnie było, marzyliśmy o takich czasach, żeby to, co jest teraz, żeby nawet sobie tego nie mogliśmy w stanie wyobrazić, no bo Mhm, internet, wiesz, mhm, prąd, mhm, czy telewizja, tak dalej, ale jakbyśmy mieli wtedy wgląd w to, że teraz jako Polacy możemy, każdy ma głos oddolnie, wiesz, swój wpuszczać w świat, no to właśnie to, wiesz, to byłoby, no to było piękne by wtedy, nie, taka wizja. mhm, I właśnie ta autentyczność, nie, jak, to też się ta energia zmienia, jak czy ta energia zmienia, jak od góry szła ta komunikacja sztuczna, propagandowa, gdzieś taka wytworzona sztucznie, i to był ten czas jeszcze Starego Świata, to teraz oddolnie już ona będzie tylko mogła w stanie się przebić, jeżeli będzie autentyczna, czyli to, co wyrasta mhm, organicznie z narodu, jest czyste, jest prawdziwe i to będzie wtedy rezonowało z całym narodem, który też się jakby wyzwala ze swojego cienia i jakby szuka tej takiej prawdy, autentyczności, nie? Więc to trzeba mieć świadomość przede wszystkim tego procesu, który się dzieje w energii teraz, jeśli chodzi o komunikację na poziomie publicznym i my dopiero jesteśmy, wiesz, w przejściu. To nawet to się jeszcze dobrze mhm. nie rozwinęło, ale się będzie rozwijało i to jest tylko ten kierunek już moim zdaniem. Więc tutaj się dopiero otwierają piękne możliwości, jeśli chodzi o, wiesz, współtworzenie takie oddolne już, nie? Tak, i ja to też oczywiście, wiesz, do siebie, że na ile
ta samoświadomość rośnie, na ile ta komunikacja i świadomość własnych potrzeb, świadomość własnych granic Mhm. rośnie, nie? No właśnie, Tej właśnie niezależności, tak? Czego ja chcę teraz, czy ja na pewno to chcę. To, co mówisz, ta manipulacja chociażby reklamami, tak? Że na ile te reklamy, one nam dają te mhm. nasze potrzeby, których tak naprawdę nie potrzebujemy. Czy ja potrzebuję nowy krem na celulit, albo oddzielny krem na to, na tamto i na tamto, albo czy ja potrzebuję na pewno zafarbować włosy, albo nową sukienkę czy biżuterię sobie kupić. Czy to jest rzeczywiście moja potrzeba? Czy to jest potrzeba wygenerowana sztucznie? Tak, I tutaj ta weryfikacja, nie? Że co tak naprawdę jest dla mnie prawdziwe. I to, co mówisz, że to mam wrażenie, że to idzie w dwie strony, że jakby to, co mówisz, ta dynamika tej transformacji, komunikacji na zewnątrz również wpływa na jednostki, tak? Że jednostki same ze sobą, nie? Mówię o tutaj mhm. ja do ja, też wyzwala to, że aha, gdzie ja jestem nieautentyczna, aha, że tu się weryfikuje, że tutaj gdzieś się, jak to się mówi, że to się weryfikuje, nie? Że weryfikuje się, gdzie ja jestem nieautentyczna ze sobą, Tak, na tak, tak. ile, nie? Nie jest tam to, co wewnątrz, bo to też zobaczyłam na takim poziomie, że bardzo często na poziomie na przykład świadomości chcę jedno, Eee, ale na poziomie podświadomości chcę zupełnie na odwrót. Z powodu tego, że na przykład mam taki wzorzec Tak, gdzieś z przeszłości. I tu to uspójnienie, nie? Czyli, no bo tutaj jest ten rozdźwięk, tu jest ta walka wewnętrzna, tak. nie? Pomiędzy tym, że no ja w sumie chcę być dobra, no ale ja cały czas się, nie wiem, wściekam i nie Tak, wiem, tak, tak. Ale to teraz się jakby konfrontuje ze sobą i tak. te wszystkie takie objawy konfrontacji, jak jakieś zmęczenia, wypalenia, między innymi depresje, takie trudne Mhm, stany w człowieku, to one są tak. właśnie między innymi, bo oczywiście nie Mhm, tylko, tym spowodowane, że te właśnie warstwy świadome i z tym, co jest podświadome, się ścierają i tam jest konflikt, że wiesz, że my nie tak. możemy żyć swoim życiem prawdziwym, jakim chcemy, bo są Mhm, jakieś zapisy podświadomości i stąd tego typu, wiesz, no tam różne jakieś wypalenia, poczucie jakiegoś takiego braku sensu, tak. pustki, poszukiwanie głębsze czegoś, nie? To jest Mhm, właśnie mhm, ten proces konfrontacji tego, żeby, tak. żeby w końcu się ta autentyczność i ta własna droga narodziły, nie? Droga serca Mhm, tutaj w człowieku, mhm. więc to też się dzieje, to wiesz, jak tu mówimy o wielu procesach, które się Tak. znowu przeplatają i się na siebie nakładają, nie? Bo tu możemy z poziomu umysłu starać się to uchwycić, pewne takie, wiesz, punkciki, ale to wszystko, wiesz, się dzieje jednocześnie, przenika i jedna dynamika wpływa na inną, wiesz, zasila ją, wiesz, przyspiesza, wiesz, Mhm, tam się też jakaś wymiana informacji zachodzi, nie? Uczą się od siebie, ewoluują, nie? Te dynamiki nawzajem, więc no mhm, to jest mega złożony proces, no ale też fascynujący, nie? Bo to praktycznie można tak. spojrzeć na to, wiesz, z wielu różnych pięter i to też jest, no ja właśnie lubię to robić, bo to, wiesz, globalne przebudzenie to z jednej strony wewnętrzne sprawy, ale z drugiej strony ten fraktal zbiorowości, nie? Od ziemi po, wiesz, narody i tak dalej, nie? Więc tutaj też lubię patrzeć, co się teraz dzieje, nie? I jakoś tam sobie to rozkminiać. Tak, i to, co mówisz, te fraktale, nie? Czyli tak naprawdę taka sama dynamika, która się wydarza od tego mikrokosmosu do tego makrokosmosu. Tak, 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 I dokładnie. też widzenie tych zależności, że aha, to jest jakby to samo, tylko że o fraktal wyżej, nie? Tak. Że, No ja tak na to no, patrzę, że jakby każdy fraktal jest jakby jednym żywym bytem. Ogólnie cała Ziemia jako społeczność, te 8 miliardowa, tak? Ponad, mhm, jest jednym żywym bytem, jedną świadomością. mhm, Narody są też jednym żywym bytem. No jeżeli taki fraktal tutaj ziemski, ten byt ogólno tutaj planetarny, tam lat temu kilkadziesiąt ustalił, że okej, widzę, że ta świadomość jest zablokowana, widzę, że ta kontrola jest narracji poprzez wtedy gazety jeszcze, tam wiesz, czasy mhm, starsze, czy tam telewizję, to co ja muszę zrobić tutaj, żeby ja jako byt z tego wyszedł? No to wymyślę sobie internet, stworzę, który mi pozwoli na poziomie tych jednostek między sobą się komunikować, nie? I tu tam ktoś tam go wymyślił, ten internet, jakiś człowiek, ale to była to idea, czy jakaś wizja, projekt tego bytu całego ludzkości.
Tak samo właśnie teraz, wiesz, możemy na Polskę spojrzeć jako na taki byt i skoro, wiesz, tkwiliśmy w tej relacji informacyjnej, że z góry to szło przez dekady, teraz mamy internet i wiesz, i ten byt uznał, że chce się jako pole przebudzić całe, jako zbiorowość, więc jak tego dokona? No to oddolnie będą powstawały właśnie kanały, będzie wiedza, będzie Mhm. dostęp do książek, będzie szła inspiracja, pewne jednostki będą pierwsze się przebudzały, będą inspirować i ten byt właśnie polski tutaj, ten zbiorowy byt uznał, że to będzie wpływało na innych, co doprowadzi do przebudzenia, więc wiesz, my tutaj sobie robimy swoje rzeczy, ale tak naprawdę jest to proces, wiesz, na poziomie świadomości zbiorowej, który jest no, moim zdaniem, wiesz, gdzieś tam zarządzany, sterowany, czy tam pewne jakieś idee są wprowadzane, czy pewne jakieś wyrażania woli, intencji, kierunku, tam zupełnie gdzie indziej też, nie? Na poziomie tej właśnie zbiorowym, czyli też jakby pewnej formy świadomości duszy polskiej, tak to nazwijmy, to możemy nazwać, wiesz, duchem Polski, nie? Który też ma tutaj swoją ścieżkę ewolucyjną, ma swoją wolę też i intencje i coś, i chce też jakby swoją tożsamość tutaj w końcu zbudować już nie na cierpiętnictwie, na jakichś tam resentymentach, czy na byciu ofiarą, tylko na, wiesz, byciu twórcą, inspiracją, która też po prostu tutaj jest suwerenna, autentyczna i też jakby swoje światło puszcza na cały świat, nie? Wiesz, z swojego poziomu, nie? Podobnie jak każdy inny naród to robi u siebie też, nie? Znaczy ma potencjał, żeby to zrobić wkrótce, nie? I dać światu to, co ma w sobie cennego jako pewne potencjały, czy wartości, czy też idee, nie? Więc ja to tak właśnie tutaj postrzegam, nie? Że to po prostu się dzieje na poziomie już zbiorowości pewne, ducha też narodowego, nie? No to też mega fascynujący temat w ogóle. Ale myślę, że to na kolejną, na nasze kolejne spotkanie. Więc Pewnie możemy poruszyć, bo tutaj ja właśnie ostatnio nad tym duchem polskim dużo rozkminiam. Po tej drugiej turze wyborów, nie? To tam 2 tygodnie ponad cały czas robię notatki, bo tyle tego przychodzi, no i w końcu chcę te filmy swoje nagrywać też o tym, bo już tego jest bardzo dużo, żeby przekazać, nie? No ale to ten czas tutaj, jak na To, początku mówiłem, przesilenia letniego, czyli tak. te polskie tutaj sprawy, nie? To ja czekam z niecierpliwością na twoje rozkminki. No i co? I wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że do zobaczenia. Dziękuję za zaproszenie do Dzięki. rozmowy i za super rozmowę. I co, widzimy się wkrótce. Tak. Wszystkiego dobrego, papa. Cześć. Zapraszam do komentarzy, lajkowania i subskrypcji kanału. Dziękuję za uwagę.